Aby znaleźć się wśród stada papug, wcale nie trzeba podróżować na odległy kontynent, do Ameryki Południowej czy Australii. Można to również uczynić w Polsce, w jednej z licznie powstałych papugarni. Ale dzisiaj wyjątkowo udajemy się na zupełnie inny kraniec świata. Na Alaskę. I dziś właśnie możemy zaobserwować stado papużek falistych w Anchorage na Alasce. Oczywiście nie w naturze, lecz w czymś w rodzaju papugarni. Wewnątrz woliery odwiedzający mają kontakt z zamieszkującymi ją papuszkami falistymi, których zgromadzono tu około 200. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych kontakt z papuszkami jest dużą frajdą. Papugi nie czują respektu przed ludźmi, siadają na ich ramionach i dopominają się o przysmaki. I mimo, iż żyją w stadzie, wyglądają przecież na oswojone. Wyglądają właśnie tak, jak nasi domowi pupile, którzy mają świetne relacje z ludźmi. Ale przecież zarówno na swoim blogu, jak i w filmach papuzi telewizji zawsze podkreślałem, że poza nielicznymi wyjątkami, do których należą ary, kakadu czy barwinki, wszystkie pozostałe papugi należy trzymać pojedynczo, gdyż jeśli będą trzymane w grupie, ich relacje z ludźmi nigdy nie będą już tak bliskie, jak tych trzymanych pojedynczo. Kategorycznie również odradzałem nabywanie ptaków z woliery, ponieważ nawyki, których nabrały one przebywając w stadzie, czynią je bezużyteczne jako domowych pupili. A tymczasem tutaj widzicie Państwo papuszki faliste żyjące w stadzie i mające świetne relacje z ludźmi, nawet tymi całkowicie im nieznanymi. Wchodzą im na ręce i domagają się przysmaków. Rozumiem, że ten widok kłóci się z moimi twierdzeniami, ale zapewniam, tylko pozornie. Te papugi traktują człowieka wyłącznie przedmiotowo. Nie czują przed nim strachu, tak jak nie czują go przed stojącym w wolierze stojakiem na karmę. Człowiek jest dla nich jedynie sposobem zdobywania pożywienia, bezpiecznego zdobywania pożywienia. Być może tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale zapewniam, że papugi te nie nawiązują z odwiedzającymi papugarię ludźmi bliższych relacji. Im jest wszystko jedno, kto je nakarmi. Nie będą za nim tęsknić, gdy odejdzie. Te papugi żyją w stadzie i to z nim są związane. Te papugi relacje nawiązują nie z ludźmi, lecz z członkami stada. A to, jakie relacje panują w stadzie, opisałem w filmie Nie kupuj papugi z woliery. W stadzie papugi muszą nabyć cechy, które pozwolą im w nim funkcjonować. W stadzie muszą umieć walczyć o pozycję w hierarchii. Osobniki dominujące mają pierwszeństwo w dostępie do pożywienia i bardziej atrakcyjnego miejsca w wolierze, czyli najwyższej żerdzi. Papusi instynkt stadny nakazuje im przebijać się w hierarchii stada na jak najwyższą pozycję. Gdybyśmy takiego, jak nam się wydaje, oswojonego osobnika oddzielili od tego stada i usiłowali stworzyć z niego domowego pupila, okazałoby się, że owszem, nie boi się on ludzi, bo do nich przywykł tak samo, jak do stojaków z pożywieniem. Jest to stadny ptak, nawykły do walki o wyższą pozycję społeczną, o byt i kiedy znajdzie się poza stadem, będzie traktował ludzi tak jak jego członków, będzie podejmował próby podporządkowania ich sobie. Będzie usiłował wywalczyć sobie możliwie najwyższą pozycję społeczną, stosując metody, których nauczył się w papuzim stadzie. Podejmowane przez nas próby uczynienia z niego miłego domowego pupila, który nie będzie wykorzystywał swojego silnego dzioba do zdominowania nas, będą gwałtem na jego psychice. Obserwowanie papug w papugarniach stanowi na pewno cenne doświadczenie i rozrywkę, ale podejmowanie prób udomowienia takich osobników z papugarni przyniosłoby rezultaty podobne do oswajania tych, które wcześniej przebywały przez jakiś czas w stadzie hodowlanym. Papugi wychowane w stadach powinny już w nich pozostać. Zarówno te z wolier, jak i z papugarni nigdy nie będą domowymi pieszczochami. Dlatego chcąc mieć pierzastego pupila, zawsze najlepszym wyborem jest ręcznie wykarmiony przez ludzi ptak lub też taki, który zaraz po opuszczeniu gniazda został oddzielony od stada i przebywał wyłącznie wśród ludzi.